Siódemeczko, dziś nowa, myślę, że taka dość klimatyczna miejscówka. Niemcy, cały odcinek będzie nakręcony po niemieckiej stronie. Ale kurczę, kij w to, bohater dzisiejszego odcinka. Unikat. I tu już tak naprawdę, bez ironii, bez żartów, Audi TT drugiej generacji 8J w wersji topowej RS. Rocznik 2010, ale jest to już polift. Słuchajcie, jeśli chodzi o TT RS, to aktualnie w Polsce wystawione są tylko 2 egzemplarze na sprzedaż. Ten egzemplarz, link do ogłoszenia macie w opisie filmu, i druga jeszcze jest TT RS właśnie tej generacji, ale rozbita. Ej, sam się zdziwiłem, że tego jest tak mało. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. I to jest tak, jeśli mowa o generacji TT8J, jest to druga generacja TT, tak jak wcześniej powiedziałem, no jeszcze nie było tej generacji u mnie na kanale. Sportowa maszyna, jest to konkurencja dla Mercedesa SLK, Hondy S2000, BMW Z4, ale TT-tka oparta jest na płycie podłogowej wspólnej z A3, z Golfem, ze Skodą Octavią. Także jeśli mowa o eksploatacji, wychodzi to wszystko całkiem spoko. Oczywiście TT ma zmienione zawieszenie, a w ogóle są tutaj modyfikacje takie znaczne. Audi TT drugiej generacji względem pierwszej jest w każdym wymiarze większe, czy to szersze, wyższe, dłuższe, aczkolwiek jest lżejsze i jednocześnie 50% sztywniejsze niż poprzednik, bo generacja 8J skonstruowana była na bazie ramy przestrzennej. Co tutaj jeszcze z takich ciekawostek? 69% karoserii wykonane zostało z aluminium. Oczywiście inne są tutaj zderzaki, trochę inne jest wnętrze. Taki jakby body kit jest dodany. Zwróćcie uwagę, jak to tutaj wygląda. Oryginalnie w TT RS mamy tutaj 2 takie olbrzymie końcówy wydechów. No tutaj końcówki zostały zmienione, ale tylko końcówki, bo układ wydechowy jest oryginalny. Też jest tutaj przepustnica, która się otwiera. Ta lotka ogólnie wygląda jak oryginalna, ale wydaje mi się, że jest ona trochę inna niż oryginał. To mocowanie no to wygląda tak jak w oryginale, ale po prostu jest trochę wyższa. To się chciał zrobić sobie GT3 z Audi TT RS. Napęd oczywiście mamy tutaj na wszystkie koła. Felgi 19-calowe, rozmiar opon 265×35, kawał oponiska. Ja pierniczę, w ogóle zobaczcie jakie tutaj mamy heble konkretne. I to z tyłu takie, zobaczmy jak jest z przodu. Felga opona takie same, ale układ hamulcowy, no tu już kawał tarcz, naprawdę kawał tarczy, zaciski. Bodajże czterotłoczek, czy ja dobrze widzę? I japa też z większymi wlotami. Wszystkie wloty są tutaj prawdziwe. Dołożona została tutaj chłodniczka oleju, troszeczkę ją tutaj widać. Są dołożone takie, proszę, owiewki aerodynamiczne. Jeszcze szybciutko zajrzymy do środka. W ogóle klameczki, mi się kojarzą one jeszcze z Golfem 4 chyba nawet. Są tutaj szyby bez ramek, boczek drzwiowy. Jest on miękki, tak delikatnie miękki. Tutaj jest zdecydowanie większy materiał, jak jest skórka. Karbon prawdziwy. No, patrząc do środka, no to widzimy, że już jest tutaj hashtag rasowość. Można napisać. Auto czarne z zewnątrz, wewnątrz podsufitka i tak dalej. Dywaniki tutaj się bardzo kontrastują. Nie wiem, Karo, jakieś dywaniki Karo, coś takiego, ale to japońskie, bo to auto z Japonii, więc to jakiś Japończyk tutaj chciał takie. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. 2-metrowy petrolhead się tutaj w ogóle mieści w takiej TT dwójce. Pozycja za kierownicą całkiem spoko, odpalimy sobie bestię. No furczy i burczy maszyna. Kierownica charakterystyczna dla Audi. Jest tutaj podcięcie. Cała jest w perforowanej skórze. Bicepsy, no jest taka sportowa. Jest dość gruba, taka w sam raz w zasadzie. Manetki, bo mamy tutaj egzemplarz ze skrzynią DSG. Były też TT-RS z manualną skrzynią biegów, ale więcej one paliły, były wolniejsze. Chociaż wiecie, co kto lubi. Prędkościomierz wyskalowany do 310 km na godzinę. Takie ostre, wagowskie. No tutaj zużycie paliwa jest tak podawane, jako że to jest Japonia, no to w ten sposób. W kilometrze, ile kilometrów zrobimy na litrze? I obrotomierz TT-RS też wyraźnie oznaczony. Deska rozdzielcza jest dość prosta. Taka tradycyjna. Patrząc na dzisiejsze samochody, jest dość tradycyjna. System multimedialny też jest tutaj jakiś customowy, japoński dodany. Menu sobie wciśniemy. O, proszę bardzo, no, na 2 DIN można go sobie wymienić jak ktoś chce. Klimatyzacja
automatyczna, jednostrefowa. Wszystko jest jasne? Myślę, że tak. Podgrzewane fotele, tutaj karboniska, kieptacka karbonowa. Tetetka nowszej generacji kiedyś była na kanale, ale z 1.8 bazowym podmaską. Ona miała fajnie, pamiętam, regulowane temperaturę. W nawiewach to wszystko było zintegrowane. Tutaj jest tak tradycyjnie. Okrągłe nawiewy też to jest taka cecha charakterystyczna Audi TT. Wszystkie, czy to pierwsza generacja, czy ostatnia. Teraz tetetka chyba nie jest już produkowana. Chociaż było wznowienie przez pewien czas. Wszystkie mają okrągłe tutaj takie wyloty powietrza. Gałka DSG. No, DSG już mieliśmy w pierwszej generacji Audi TT, tryb S. Od razu tutaj jest sztywniejszy układ kierowniczy, jeśli mowa o wydechu. 5 cylinder, meine Leute. Jeśli chodzi o tryby jazdy, to właściwie jest tryb normalny i właśnie tryb S, kontrola trakcji. Auto ma procedurę startową, tutaj ten karbonik jest pociągnięty. Normalny, ręczny, tutaj jest taki, chyba to jest nawet... Czekajcie, podłokietnik? Może to być podłokietnik? Może to być chyba podłokietnik. Uchwyty na kubki, tutaj miejsce na telefon, miejsca z tyłu. No już tutaj z tyłu nie będziemy się mieścić. Znaczy, że nie będziemy wchodzić, ale też nie będziemy się mieścić, szczególnie jak ja mam 198 cm wzrostu, no to ciężko. Tutaj też wstawka karbonowa, schowek. Fajnie, że to jest nawet takie srebrne, aluminiowe, nawet chyba było zimne. Tutaj chyba japońskie opłaty drogowe, możecie napisać w komentarzu, mi poprawić. USB. Audio. Gasimy. O, otwórzmy sobie jeszcze bagażnik. Wbrew pozorom, taki jest on nawet spoko. Ej, porównujemy ten samochód przecież do SLK Z4. Właściwie to są kabriolety, roadstery i tak dalej. Tetetka, no to tutaj mamy kupeje. Chociaż przecież też cabrio były tetetki. Można sobie wybrać. Oczywiście cabrio no to mniejsza sztywność, cięższe, ale za to bez dachu możemy fisiować. No i bagażniczek. Proszę, dostęp jest bardzo dobry. No 290 litrów, a wydawałoby się, że tak, no z 341. Dobra, zajrzymy jeszcze pod maskę. Auto ma 4,2 metra długości. TTRS konkretnie waży lekko ponad 1500 kg, także aż w sumie takie ciężkie nie jest. No jak na dzisiejsze czasy, jeśli mamy tutaj napęd na wszystkie koła i 5-garowy silnik pod maską, no to nie jest wcale to ciężki samochód. To jest przecież, proszę Państwa, taka RS3 w innej obudowie. Otwórzmy maskę. 2,5 litrowe TFSI. 5-cylindrowe. No kilka modyfikacji tutaj zauważyłem. Właśnie na przykład te przewody i ta chłodniczka tutaj. Proszę, dolot jest też tutaj zmieniony. Noise Speed. A nie, Noise Speed to jest ta obudowa. Blitz mamy stożek. I też jak się tutaj kapnąłem, chyba są zmienione świece. Ale podobno ten samochód, jeśli chodzi o moc, jest seryjny. Chyba tylko tutaj... No dobra, wam już powiem, chyba tutaj kagańczyk tylko jest po prostu ściągnięty. No było jeszcze coś takiego jak TTRS Plus. I one miały jakoś 20 koni mechanicznych więcej, ale też kaganiec był przesunięty na 280 km na godzinę. Ten egzemplarz powinien wyciągać 250, bo kagańczyk, ale chyba wyciąga więcej. Zobaczymy. Silnik ma tutaj oznaczenie CEPA. Moc 340 koni mechanicznych, moment obrotowy 450 Nm. No i to kurczę w porównaniu z szybką dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG, czy tam S-Tronic, tak w Audi to tam DSG, S-Tronic, bla. Taki konfig sprawia, że ten samochód odpycha się naprawdę żwawo. Producent deklaruje, że pierwszą setkę powinniśmy tutaj uzyskać w 4,3 sekundy. Jeszcze tak wspominając o silnikach, no to tutaj jest całkiem spora gama, bo w TTC możemy spotkać 4-cylindrowe silniki, 5, tak jak tutaj, 6-cylindrowe, 3,2 litra było też, ale to właśnie uturbione 5 cylindrów będzie tutaj najszybszą, topową wersją. Było też przecież 2.0 TDI, było 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, ale w dzisiejszym filmie TTRS. Czas na próbę autostradową. Dobra, jesteśmy przy pierwszym zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Palimy bestię i przy tym soundcheck.
Oj, powiedziałem wam, że tutaj niby jest seryjne oprogramowanie, ale kurczę, te 0-100 w 3,8 sekundy, ten soundcheck, to wiecie co myślę? Możecie napisać w komentarzu, co ja mogę sobie teraz myśleć. No dobra, to co? Zobaczymy, jaki będzie ruch. Startujemy. Będą 3 paczki. No widzicie, jest korek straszny na Kołbaskowie. Ogólnie niedziela, także no przeważnie jak jedziemy w stronę Berlina, no to jest słabo, ale na drodze powrotnej powinno być już lepiej. Tutaj się wjedziemy. Nie wiem, nawet 100-200 czy zmierzymy w ogóle w stronę Szmylny, jak sobie pociśniemy. Aha, jeszcze zużycie paliwa. No ten zawór upustowy to ja nie wiem. Kurcze pieczone. Czekaj, spróbujemy. Tryb sport. 100-200 może takie szybkie? No panie, 10,3 sekundy 100-200, to ja coś mi tak śmierdzi, że tu 340 koni mechanicznych jednak nie ma. Tak coś mi się wydaje. Zobaczcie, jak ja tutaj w ogóle podskakuję teraz. To widać każde niedoskonałości drogi po moich kurczę ruchach w środku, jak tańczę na tym fotelu, tańczę. Wiecie co, ja tutaj bez sensu, żebym cisnął w trybie sportowym i marnował paliwo po prostu. Paliwa 1/3 baku powinno starczyć. Opony już sprawdziłem drugi raz na wszelki wypadek, ale indeks 300+. Damy sobie, o, designersko, po japońsku designersko. Dobra, chyba będziemy widzieć się na zjeździe. Na Szwed sobie zawrócimy. A few moments later. Wiecie co, na tym Kołbaskowie nie dość, że jest ruch często i muszę czekać w korku, no to dodatkowo wiecie, no ten rękaw, muszę ściągać w tym czasie kamerę, nakładać, coś mi się źle wyreguluje, a tutaj po prostu próba autostradowa w Niemczech, to kręcimy w Niemczech. No zobaczymy, próbnie tak. Też myślę, że to jest istotne. Zobaczcie na turbiny wiatrowe. Dzisiaj jest bezwietrznie. Zawrotka na Szwed, co tutaj sobie zrobimy jakiś soundcheck. Sport mode on. Oj, dziabnięta. Oj, dziabnięta ona. Dobra. I decha. Jezu. No, z prowadzeniem też tutaj jest naprawdę spoko. Tetetka, TTRS trzyma fason, panie drogi. Ale to jest kurcze pieczone. Szalony samochód. Ciekawe, czy to jest sofcik silnika, czy też skrzyni zrobione, ale procedura jest naprawdę fajna, ładna. Może jeszcze na bardziej klejących oponach, chociaż tutaj nowe opony są. Może na bardziej klepkich oponach jeszcze by szybciej osiągnęła setkę ta tetetka? No dobra, możemy cisnąć. Tutaj będzie lekko pod górkę, później lekko z górki. 100-200 zobaczymy. Jeszcze raz. $10,35 plus 0,3% pod górę. Dobra. No Volvo tutaj wolne wyprzedzanko robi. 200-250. Ciekawe, ile tutaj wyjdzie. A takie 10 sekund, jakbyśmy równo mieli. Dobra, i tutaj odpuszczam, bo troszeczkę ruch jest. 11, 16, 200-250. Jacyś offroaderzy holenderscy. Cholera jasna, ale ich tutaj jest. No nie wiem, czy będziemy szybciej jeszcze jechać. O, widzę, jest tutaj okazja. Jeden samochód tylko.
kurcze pieczone, takie 280 i już jest ciężko. Wiecie, tutaj też są takie pagórki trochę. Ale 290 coś według prędkościomierza było. 292 według prędkościomierza, coś mi się tak wydaje. Piękna to była próba autostradowa. Dobra, to co, pomiary zrobione, soundcheck zrobiony. Wszystkie pomiary. Jeszcze zużycie paliwa. No 5,5 km na litrze możemy zrobić. To ile to będzie? 5 km na litrze? To będzie jakoś 20 spalanko? To lekko poniżej 20. I tak nie jest źle. I okej, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Tutaj D. Tryb sport wyłączam. I Eco Driving. Nie no, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, wszystko wam się niesamowicie podobało. Oczywiście było to coś niesamowitego, coś wspaniałego, także trzymajcie się, do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Narka.